Witamy Was na targach, kolejnych targach, w których uczestniczymy. Ciekawe targi. No ciekawe, bo Nierolnicze, a my jesteśmy znani z tego, że obsługujemy rolników, przy czym te nasze maszyny są na tyle uniwersalne, Dokładnie tak. że mogą służyć akurat to jest specjalistyczna, wąskie Zgadza się, zakres. ale bardzo pokazuje się i to widać nawet na dzisiejszych targach, że takie maszyny są. Widzimy je codziennie po gminach, nie gminach, jak jedzie to na przyczepce do jakiejś inwestycji. Mini ładowareczka, która rozwiązuje problem tych słynnych, jak to szef pamięta, bo to jest 35 lat biznesu. Kiedyś kopało się rowy łopatą, a teraz są narzędzia. Już pracownik nie chce łopaty. Nie chce i nie będzie chciał. Nie będzie chciał. I teraz, I to jest nieuniknione. I teraz tak jak my to mamy samokopanie, ale również ładowanie tą następną maszynę. Dokładnie. I to jest też bardzo fajny przykład, bo szefie, od kiedy jest MultiOne? MultiOne już jest u nas ponad 4 lata. Ponad 4 lata. Ja Tak. też sądziłem, że to jest 5. rok. 5, tak. Nie? Pierwsze 2 lata były takie trochę nijakie. Takie niemrawe, że kto to będzie chciał kupić. Dokładnie. A kto kupuje? No kupują i rolnicy, Dokładnie. i firmy komunalne. Szef zwrócił uwagę w ostatnich naszych rozmowach, tak poza kadrem, że końcówka roku pokazała, że ten jak gdyby asortyment klienta w firmie Korbanek zmienił się. Tak, i to szczególnie widać w tych okresach poza sezonem rolniczym, Tak jest. że nawet te maszyny niezwiązane, czyli klient niezwiązany z rolnictwem stał się przeważającym klientem. I jednym z takich liderów tego, powiedzmy, nowego otwarcia pod ten tak jakby biznes inwestycyjny, bo on jest i też w rolnictwie, i też w budowlance, był MultiOne. Tak, MultiOne po początkowym takim spokojnym rozwoju sprzedaży nagle zaczął się, przynajmniej w roku 2022, stał się towarem deficytowym. To rzadko spotykana sytuacja, ale... Dokładnie. Ale to pokazuje, że warto rozwijać te nowe kierunki, bo one pokazują, że i też część rolnicza agro, która powiedzmy rozdziela swoje biznesy, że tylko jest jak gdyby w rolnictwie, ale rozwija te biznesy około rolnicze i wykorzystuje takie maszyny. Kolejny to jest Farezin. Bo promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. To jest też maszyna do wielu przeznaczeń, czyli wybitnie w rolnictwie, ale też i poza rolnictwem i również w budowlance czy firmach komunalnych. Akurat ten model to jest bardzo chętnie kupowany. Tak, to jest najbardziej atrakcyjny model, ale też zwróćmy uwagę, bo to jest włoska rodzina. Tak, firma rodzinna. Szef reprezentuje firmę rodzinną. Tak, tutaj łatwiej nam się było porozumiewać, zrozumieć potrzeby wzajemne. Nie zawsze są to łatwe rozmowy, bo to w końcu jednak rozmawiamy o biznesie, ale dochodzi się chyba łatwiej do konsensusu. No, znacznie łatwiej. Te wielkie struktury koncernowe rządzą się innymi schematami. Dokładnie tak, bo wracając trochę do MultiOne'a, MultiOne też jest z Włoch. To jest też Włoch, to jest też firma rodzinna, ale tu już się pojawił kapitał zewnętrzny. Dokładnie. W tej chwili już zrobiła spółka z kilkoma udziałowcami. Jest też amerykański udziałowiec. Dokładnie. I to też spowodowało, że znaczna część tej produkcji jest do Stanów Zjednoczonych wysyłana. No i teraz trzeba trochę więcej czekać. Dokładnie tak. Bo to nie jest też tak, że te maszyny są, aczkolwiek szef przewidział z tego, co sobie kojarzę, że jednak na magazynie coś zawsze jest. Że oferta jest ciągle jak gdyby aktualna, ale ten łańcuch dostaw po doświadczeniach 2022 roku nadal jeszcze nie wrócił do pełni formy. Tak, my musimy z wyprzedzeniem to zamawiać. Właściwie planowanie roczne. Jeśli tego nie zrobimy, no tak... To może być niedostępny towar. Tak, z marszu to nie przyjedzie, także... Dokładnie. Kolejna maszyna to jest zupełna nowość w ofercie. Vacor. No Vacor, czyli Atlas, ustalona renoma, też firma rodzinna,
Tak jest. Niemiecka tym razem, czyli mamy tu już Chińczyków, Włochów, Niemców, Chińczyków i polską firmę na końcu. Tak, polska firma, tak. Pytanie jest takie, Vacor, jaki był pomysł na Vacor, bo w ofercie kiedyś był Kramer Był z podobnym produktem. Tak. I Kramer początkowo w tym rolnictwie też tak niemrawo zaczynał, Dokładnie. aż potem się okazało, że jest potrzebny rolnikom. Tym niemniej Kramer wywędrował do sieci konkurencyjnej, do John Deere'a, a to jakby jest ta sama grupa maszyn, czy asortyment, też z takim samym przeznaczeniem, też niemiecka. Dokładnie. Pojawiło się w ofercie, jest w tej chwili... Ona bardziej była w Polsce znana pod marką Atlas, jak mi się kojarzy, tak, jeżeli chodzi o tego. To była uznana i jest nadal uznana w Europie marka, jeżeli chodzi o jakość produktu, o dopasowanie produktu do potrzeb rynku sensu stricto budowlanego, ale również i w rolnictwie. Tak, producent ma cały czas w swojej nazwie firmy słowo Atlas, Tak. ale produkty oznaczył to marką Vacor. Bo też jak gdyby przypomnijmy jedną rzecz, że szereg wydajnych maszyn, pokazujemy rozrzutniki Bergmana bardzo często w naszej ofercie, gdzie największym piętą achillesową rozrzucania obornika okazał się nie rozrzutnik, tylko proces ładowania. I wielu tych, którzy stosują różnego rodzaju nawozy, bo to z klientami rozmawiałem, pokazują, że bez wydajnej ładowarki usługi w rozrzucaniu obornika i wypróżniania gospodarstwa z obornika staje się wręcz niemożliwe. Tak, ale tu można tak sobie przyjrzeć, objąć to wzrokiem, ładowanie na różne sposoby, nie? Dokładnie tak, cenna uwaga, bo to też pokazuje, jaka jest różnica jak gdyby potrzeb klienta. Tak. I tego, pochodzącego, z zakładania ogrodów, warzywnictwa, leśnictwa czy rolnictwa, ale też tego inwestycyjnego, że rynek kiedyś były tylko fadromy, bo to też się pamięta, albo były tak zwane dety. Albo cyklop jeszcze. A jeszcze był cyklop, z takich historycznych zdarzeń. Jak technika się zmieniła i się wyspecjalizowała, poszukując tych nisz w rynku. Ciągnik Arbos. Słyszałem, że zmienia nazwę. Ciągnik Arbos przejdzie rebranding. Od tego roku już zamawiamy, czyli równolegle Arbosa i markę Aupax. Dokładnie. To nie jest żaden jakiś szczegół czy jakaś rewolucja. Po prostu będą dwie marki. Dokładnie. To jest ta nowość, ale owszem, dochodzą nowe modele i to już będzie jakby też wyznacznikiem, że jest tutaj postęp. Dokładnie. W ofercie. Będzie obecna oferta na serię 5000. Bardzo nieźle się zadomowiła oferta 4000. Tam około 100 koni. Seria 3000, to są takie ciągniki, które powiedzmy, czy 2000, które już stały się flagowymi, których sprzedaż już osiąga bardzo przyzwoite poziomy. Najlepszy udział w rynku ma 2040. Dokładnie w swojej klasie tych 40-konnych ciągników jest liderem i nadal nim jest. Także nie mamy się czego wstydzić. Ja sądzę, że te kolejne modele też swoją pozycję będą umacniać, bo to widać po wzroście sprzedaży. Tak. I też trzeba tu nadmienić, że w tak zwanych rejestracjach, bo to jest najlepszy miernik, z tymi rejestracjami też jest oczywiście takie małe fikumiku, że część rejestruje na siebie, to powoduje, że 3,5 tysiąca ciągników jest takich sprzedanych, niesprzedanych w rynek. Niemniej jednak Arbos był jedną z nielicznych marek w 2023 roku, która odnotowywała wzrost sprzedaży. Ładowarki kołowe Vacor by Atlas to lider sektora rolniczego, przemysłowego oraz budowlanego. Czyli paliła się na zielono. Tak, ale tutaj można sobie zadać pytanie, dlaczego na targach budowlanych ciągnik rolniczy. Ale tak jak już mówiłem wcześniej, że przez ostatnie 4 miesiące ciągnik Arbos trafiał częściej poza rolnictwo niż dla rolników. To się za chwilę zmieni, bo
nadchodzi wiosna niedługo I rolnicy może zaczną... i rolnicy przyspieszą. Dokładnie. I wtedy będzie odwrotnie. Budownictwo będzie miało trochę mniejszy udział w rynku. Aczkolwiek zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli chodzi o to słynne KPO, o którym się już tyle lat mówi, że faktycznie te inwestycje ruszą, bo wiem, że szef też jak gdyby posiada takie informacje, że tu może być też taki ukryty tygrys. Będzie dużo dotacji w związku z tą właśnie nową sytuacją, właśnie na rozwój tej branży budowlanej, szeroko pojętej. Działalności nawet pozarolniczej, szerzej pojętej nawet. Tak pozarolniczej i my postanowiliśmy być do tego przygotowanym. Nie? I tu... Dokładnie. Też z tego co rozumiem, prezes ma ciekawą ofertę dla klienta finalnego, jeżeli chodzi o Arbos, co jest publikowane na naszej stronie www.korbanek.pl, że jest inna gwarancja. 7 lat gwarancji, jest też to finansowanie fabryczne, jest też w zestawie ładowacz za pół ceny. Gdzie wartość ładowacza jest za pół ceny. Wartość ładowacza pół ceny. Jest to atrakcja dla nabywców. Tak. Dokładnie, no bo wielu też w końcówce roku jak gdyby zdecydowało się na zakup właśnie w tej formule. Wspomniał szef o finansowaniu, ale my mamy, to jest taki bardzo pozytywny haczyk, jak ja zauważam i jak klienci zauważają, że my to określamy tak zwanym elastycznym finansowaniem. To jest podstawa, bo niektóre banki preferują schematy, takie proste, sztywne schematy. Tak. Owszem, kilka wariantów, ale z naszej praktyki wiemy, że i tak klient chce mieć to trochę inaczej. Nie? Bo to jest też dopasowanie się do klienta, do jego takich indywidualnych potrzeb i dzięki temu elastycznemu dofinansowaniu możemy jak gdyby sprostać oczekiwaniom klienta. I tak ma być stale, że musimy oczekiwania klientów... Bo jakby nie spojrzeć, to klient jest najważniejszy. Spełniać, tak. Ostatnia maszyna to jest bardzo fajnie narysowany mamut. Przyczepa PBN 20. Ja tu jestem nawet trochę bardziej zorientowany, więc wybawię prezesa. To jest też pokazuje, bo to jest producent Metaltech Mirosławiec. Od ponad 20 lat w ofercie. To wiele lat współpracujemy z tą firmą. Dokładnie. Nawet można by powiedzieć, że to jest jeden z nielicznych polskich dostawców, których mamy bardzo dużo, bo to jest około 20 polskich dostawców do oferty firmy Korbanek. To widać na naszej stronie, bo ona jest cała zamieszczona. Jedna z nielicznych firm, która weszła do tak zwanej puli premium sprzedaży u nas. No tak, tak. I to była osobista decyzja prezesa. Z czego to wynikało? O tym zdecydowała ilość i wartość sprzedaży. Dokładnie tak. Ta marka stała się jednym z liderów w naszej ofercie. Tak, ciągle notuje dosyć wysokie poziomy. Jest to bardzo trudny rynek, gdzie cena ciągle jest tym takim dominującym aspektem decyzyjnym w podejmowaniu decyzji do zakupu. I tutaj można też powiedzieć, bo to pasuje do koncepcji naszej firmy, że rolnictwo i pozarolnicza działalność. Dokładnie tak. To te maszyny, te przyczepy właśnie też tu spełniają ten warunek. Tak, też trzeba powiedzieć, bo jest w naszej ofercie szereg polskich producentów, bo tak jak szef wspominał, ładowacz za pół ceny, to jest polski producent, to jest Hydramet Giżycko, który do nas jak gdyby już też ponad 20 lat funkcjonuje. Szereg tych firm jak gdyby jest od bardzo wielu lat i my się bardzo wbrew pozorom cieszymy, że w tej ofercie oni są. I też wielobranżowi, nie? I też wielobranżowi. Bo wspomnimy nawet o firmie Samasz, która jest oczywiście ma koszenie, ale komunalnie to są komunalne maszyny, które też bardzo cieszyły się, szczególnie w zeszłym roku i nadal zainteresowaniem klientów. I będzie tak dalej, nie? I z tego, co teraz też doskonale już wiem, bo już jestem dzięki jak gdyby szefowi dosyć długo zatrudnionym, szykuje się rocznica. Która to jest rocznica działalności? No, 35. To też świadczy właśnie o tym, że jesteśmy ciągle otwarci i ciągle się staramy rozwijać. Tak. I priorytety firmy to nie jest też tylko sprzedaż. Bo jednym z takich zawsze, jak szef wymieniał takich 3 istotnych rzeczy, to jest serwis,
części zamienne i sprzedaż. sprzedaż. Tak. I dokładnie w takiej kolejności, bo nie tylko wystarczy wydać klientowi towar, trzeba go uruchomić, trzeba dostarczyć wszystkie materiały do eksploatacji, które są niezbędne. Koparki Lowol występują w dwóch wersjach. Wersje bez kabiny i z kabiną. Szeroki wybór to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm. O tym wiedzieliśmy od samego początku, to jeszcze, czyli to 89 rok. Dokładnie tak. To już jest właśnie te 35 lat temu. Też żeśmy postawili od razu intuicyjnie, bo wtedy jeszcze nie było takiej wiedzy z praktyki, ale postawiliśmy, że musi być perfekcyjny serwis i ta dostępność części. I tego się trzymamy do dzisiaj. No ale wracając do tych 35 lat, to ogromne różnice nastąpiły w rolnictwie i początkowym klientem to byli klienci, szczerze mówiąc, uchodzący za dużych, czyli pomiędzy 20 a 50 hektarów. Tak, dzisiaj, bo to jest taka gigantyczna przemiana, szefie, która nastąpiła w ostatnich latach. A dzisiaj się na nich mówi, że to jest mały rolnik, że to jest małe gospodarstwo. Z kolei przecież mamy takich już zaprzyjaźnionych klientów, bo obydwoje mamy relacje z bardzo wieloma klientami, tymi, którzy nawet nadal mają 20 hektarów, ale też prowadzą inne działalności. I nie można ich bagatelizować, bo oni są jednymi z aktywniejszych. Tak, pojawiła się klasa średnia, ci mniejsi się zrobili średni pomiędzy wielkoobszarowymi a tymi małymi. I teraz mamy co najmniej jakby 3 kategorie klientów. Dokładnie. Małe gospodarstwa, średnie i wielkoobszarowe. Dla wszystkich mamy ofertę. I też pojawił się czwarty element tego całego systemu, ta branża taka inwestycyjna, w pracach inwestycyjnych. I jak rozumiem, teraz jest też nowe otwarcie na tą branżę. Stawiamy na tą branżę jako ważne uzupełnienie tego, co robimy, a kto wie, a może nawet zrównoważenie. Tak, ale też jest taka prawda, że taka płynie też potrzeba z rynku. No jest. Nawet rynek zaczął zadawać takie pytania. Gdzie się nie obejrzeć, w każdej gminie, powiecie, ktoś coś buduje, Tak ktoś jest, albo inwestuje. Ma firmę komunalną, Dokładnie. albo jakieś różne inwestycje, albo obsługa placów ładnych. Tak, ale to jest ładnie, ale to wynika, nie wiem czy szef wie, jest bardzo praktyczne podejście. Ponieważ prace komunalne, na przykład śnieg, bardzo szybko się robi ciemno i ciągnik był niewidoczny, nie wystarczy kogut. A dzięki temu ciągnik jest widoczny. Tak samo, jeżeli chodzi o prace już wiosenne przy rowach, czy przy koszeniu, czy tych zielonkowych, komunalne maszyny muszą być widoczne, to ze względów bezpieczeństwa. Częściowo jako BHP-owiec wiem, o czym mówię, bo to naprawdę ma znaczenie. Ale wspominaliśmy właśnie o tych maszynach komunalnych i ta oferta też, jeżeli chodzi o ciągnik, tak, to jest Lowol. Akurat model najbardziej popularny, 2040. Tak, ale to jest ciągnik, który ma najbardziej wszechstronne zastosowanie, bo te małe gospodarstwa, które teraz są dotowane, Tak jest. to jest w dużych ilościach, to jest nasz bardzo ważny klient, Tak. ale firmy komunalne i kolejne różne ogrodnicze. Tak, bo tu można powiedzieć troszeczkę humorystycznie, rozmiar ma znaczenie. No ma, bo im więcej tego jest na rynku, tym jest jakby bardziej gwarantowana obsługa, tym więcej jest serwisantów. To jest kwestia ilości. Rozmiar nie jest na tyle za duży, żeby nie był za ciężki do tych terenów, które musi robić, ale z kolei na tyle mocny, że można go dozbroić w tak wiele elementów. Pozostaje nam, szefie, i Was wszystkich zaprosić na Intermarsz. Przyjedźcie, zobaczcie naszą ofertę.